Siemka, dzisiaj jesteśmy w warsztacie u Michała. Ja przyjechałem tutaj swoim ziemniakiem, a całą magię będzie tutaj majstrował Michał. I co dzisiaj będziemy robić z ziemniakiem i jakie mamy plany, żeby zrobić z niego przynajmniej w połowie taką bestię jak twój samuraj. Jest moc! Dobra, dzisiaj tak, generalnie przygotowaliśmy sobie zestaw lifta, 2 cale. Kolejnymi etapami, pomijając dzień dzisiejszy, będzie zmontowanie płyt osłonowych, które wlecą pod auto i dodatkowych akcesoriów oświetleniowych. W tym mamy cały zestaw LEDów, LED bary, dodatkowe LEDy oświetlające z przodu na boki, LEDy boczne na bagażnik i jeszcze LEDy, które będą oświetlać tył. Dokładnej konfiguracji nie znamy, będziemy robić testy, która opcja najlepiej się tutaj sprawdzi, co też na pewno nagramy. No i co? To oczywiście moja wina, bo nakupowałem różnych rzeczy i nie wiem po co, gdzie i jak, także będziemy testować i kombinować. Dokładnie, a Wy będziecie nam przy tym wszystkim towarzyszyć. No to zapraszam Was w sumie do działania. Może tak tytułem wstępu, co ten lift w ogóle da i po co to robimy? Okej, lift tak, generalnie po pierwsze lift nam umożliwi zwiększenie prześwitu. Nie dosłownie zwiększenie prześwitu, bo mosty będą na tej samej wysokości, ale dzięki liftowi Kevin będzie mógł wydać kolejne pieniądze na większe opony. I dzięki tym większym oponom zwiększymy finalnie prześwit. Oczywiście lift nam też poprawi wykrzyż, czyli właściwości terenowe samochodu. Jest to bardziej dostosowane zawieszenie przez producenta, w sensie to, które dzisiaj wrzucimy do właściwości jezdnych terenowych, a nie tak producent seryjnie przewiduje taką jazdę 50-50, czyli asfalt, błoto. Zwiększa się nośność też pojazdu, tak? Że mamy już dołożone jakieś tam graty i gdzieś to zawieszenie chyba nie siada. Tak, dokładnie. To nam trochę pomoże. Tak, zawieszenia off-roadowe też przewidują to, że samochód będzie cięższy, że dokładamy elementy typu stalowe zderzaki i wówczas tutaj akurat z tego co widzę nie ma czegoś takiego dosłownie, bo możemy sobie w niektórych zestawach wybierać ile mamy dociążoną daną oś, czyli przednią na przykład plus 40, plus 80 kg, więc są wówczas jeszcze twardsze sprężyny. Tutaj na pewno będzie twardsze od seryjnego, przez co też będzie wyżej, no bo tak jak Kevin wspomniał, jeżeli dołożymy sobie bagażnik dachowy, dołożymy sobie zabudowę, dołożymy sobie jakąś wyciągarkę, większe akku, no to te sprężyny są bardziej obciążone, całe auto siada, więc w sumie zamiast seryjnego wysokiego auta zaczyna nam się robić auto obniżone terenowe, więc... Dlatego chcemy. Tak, dokładnie. Wstępnie mamy 2 cale, bo jest to rozwiązanie, które pasuje plug and play, bez większych modyfikacji. Mamy komplet sprężyn, ale to w sumie możemy przejść do tego, pokażemy i omówimy co mamy dokładnie. To możemy lecieć. Dobra. W zasadzie to więcej Michał będzie pracował niż ja to taki upośledzony w tych kwestiach jestem, więc ja się skupię bardziej na nagrywaniu, ewentualnie to co Ci mogę pomóc to latarką gdzieś poświecić tak. Albo śrubokręt podać. A ja Kevinowi powiem, świecisz mi czy kurczę sobie? No właśnie, klasycznie. I postaramy się Wam też tak pokazać wszystko, żeby przebrnąć przez cały ten etap i też zrozumieć, co się tu tak naprawdę dzieje, bo nie dość, że ja się dowiem i jakieś tam wiedzy liznę, to jeszcze Wam Michał przekaże, więc w ogóle zobaczcie też kanał, jak się nazywa? Turbo Ślimak. Turbo Ślimak. Bardzo fajna nazwa. Wszędzie do wszystkiego staram się wsadzić turbo, a trwa to 4 lata, więc idzie jak ślimak. Także zobaczcie, tam jest dużo fajnych, technicznych, mechanicznych rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą będziemy robić, to wrzucimy sobie auto na kobyłki, zrzucimy koła i będziemy się zabierać za demontaż sprężyn i amortyzatorów. Jak macie świeże nowe auta i składziecie je na kobyłkach, zawsze dać sobie warto albo jakiś gruby karton, albo gumę, żeby nie zdzierać powłoki ochronnej ramy, czy też karoserii. Nie spadnie. Do góry nie poleci. Całe auto w powietrzu. No i w sumie taki lift byśmy chcieli uzyskać. No, to by tak była by było petarda. dobrze. To by była petarda. To by było jakieś 6 cali. Za dużo już roboty zrobiliśmy. Tak, już za dużo zrobiliśmy. Dobra, to teraz tak. Ściągamy kółka i bierzemy się za zrzucanie amortyzatorów i zrzucanie sprężyn.
Jeszcze im powiedz, czy to jest robota taka, że potencjalnie wszystko sobie sam zrobisz tak naprawdę, nie są do tego potrzebne 2 osoby. Nie są do tego potrzebne 2 osoby, no chyba, że jedna ma ci podać piwo albo klucz, to wtedy tak. Wydaje mi się, że w Gymniaku, tak patrząc po tym zestawie, jest to na tyle prosta robota, że każdy, kto ma podnośnik, kobyłki i zestaw podstawowych kluczy, sobie z tym poradzi. Zresztą po naszym filmiku to już każdy sobie sam wymieni. Okej, teraz rozmawiam na temat Panharda, bo Kevin się pytał, czy będzie potrzebna jakaś zbieżność czy dodatkowa geometria po tych czynnościach, które przeprowadzimy. Ale producent nie przewidział, że wymieniamy drążek Panharda, nie wrzucamy drążka regulowanego, a tutaj tak naprawdę z przodu możemy tylko ustawić zbieżność kół, czyli czy są zbieżne, czy są rozbieżne, a sam lift nam tego nie zmienia. Więc jak dla mnie nie będzie trzeba tego robić i obejdzie się bez dodatkowej geometrii. I jeżeli ktoś by był ciekawy, co to jest Panhard, to jest ten drążek poprzeczny skośny, który idzie nam od ramy do mostu. I co on ma za zadanie? Jego zadaniem jest trzymanie mostu w poziomie, żeby most nam nie uciekał ani w lewo, ani w prawo. Więc kiedy most idzie w dół, to po prostu ten drążek nam trzyma. Jeżeli chodzi o tył przód, to mamy tutaj 2 wahacze, lewy i prawy, i 1 drążek Panharda. Jest to takie typowe zawieszenie, które występuje w terenówkach. Innym takim zawieszeniem może być forlink i wówczas mamy 2 wahacze i 2 górne wahacze, które idą do mostu, i wtedy mamy dużo lepsze właściwości terenowe. I występuje też z tyłu sierżant, czyli jest to taki drążek, generalnie to jest końcówka typowa, która występuje na przykład przy dolnych wahaczach w samochodach, i do tego trójkątny wahacz górny, który idzie do ramy. I to jest takie pośrednie rozwiązanie pomiędzy Panhardem a forlinkiem. Najlepszy jest forlink tak naprawdę. I to tak w skrócie na temat możliwości zawieszeń i jak to działa. Super. Dobra. No to teraz to już wiem, o co chodzi z tym Panhardem. Przejdziemy sobie do demontażu amortyzatora, bo prawdopodobnie w tym zestawie będzie nas tylko trzymał amortyzator przed tym, żeby nam most w dół opadł. I jeszcze drugą rzeczą może być stab. Ale najpierw zaczniemy sobie od amortyzatora. Jeszcze Kevin się pytał o kwestię przewodów hamulcowych. Teoretycznie producent zawieszenia nie przewiduje wymiany przednich przewodów hamulcowych, no ale jak widzicie, przy seryjnym w pełni otwartym zawieszeniu, bo most z przodu jest opadnięty na sam dół, ze względu na to, że nie mamy go podpartego w żadnym miejscu, to tego przewodu już dużo nie ma. Jeżeli koło nam się skręci maksymalnie w prawo, teraz nie skręcimy, bo jest zablokowana kierownica, to jeszcze nam się skróci ten przewód i pytanie, czy przy lifcie nam go starczy przy pełnym skręcie w prawo. Zamontujemy lift, będziemy to widzieć. Kevin się też pytał, jakie mamy możliwości ewentualnej wymiany. Możemy tak, zrobić przewody gumowe na zamówienie, to po pierwsze, zrobić przewody Teflon Oplot Plastik, i to jest najbardziej takie żywotne rozwiązanie i najlepsze. I wówczas też możemy je zrobić na zamówienie pod jakie długości chcemy. I jeszcze jest możliwość zrobienia przewodu gumowego ze spiralką metalową, która chroni nam przewód gumowy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jest takie rozwiązanie pomiędzy, ze względu na to, że jest to przewód gumowy, więc on może nam sparcieć, ale nie zostanie uszkodzony, bo będziemy mieli tą dodatkową spiralkę. Ale na razie nie skupiamy się na tym, że będzie trzeba coś tutaj dokładać lub wymieniać. Zobaczymy, najpierw bierzemy się za samą wymianę sprężyn i amortyzatorów. Jeszcze dyskutowaliśmy na temat stabilizatora, bo nie wszyscy wiedzą, ale stabilizator bardzo ogranicza nam wykrzyż. Stabilizator jest generalnie rozwiązaniem czysto drogowym. Służy on do tego, że na przykład jeżeli bierzemy zakręt w lewą stronę i auto nam się przechyla w lewo, bo działa na nas jakaś tam siła odśrodkowa, to stab pilnuje tego, żeby na przeciwległej stronie osi również był taki sam docisk jak na tej wewnętrznej. Więc w przypadku jazdy
warunkach drogowych, szybkiej jazdy ma to sens. Tylko pytanie, czy jeździmy terenówką szybko, no to każdy musi sobie już sam odpowiedzieć na to pytanie i czy mu jest to potrzebne, ale na pewno nam to ogranicza wykrzyż. Nie bez powodu tacy producenci jak Jeep w Jeepie Wranglerze montują na przykład stab, który jest rozłączany elektronicznie. Mamy w kabinie przycisk, który rozłącza nam stab. Customowe rozwiązania są też, które na przykład umożliwiają nam wypięcie pinów przy mocowaniu stabilizatora i rozłącza nam on stab od mostu, tylko to trzeba wówczas zrobić manualnie. W Jinni, w Samurajów i w innych autach często się spotka, że ten stab jest montowany na stałe, bo producent nie przewiduje tego jako takiego auta do ciężkiego użytkowania w terenie, więc też nie montuje takich rozwiązań. Inną kwestią jest też to, że porównując sobie cenę Jeepa do ceny Jimniego, no to możemy pewnie kupić 3 Jimniaki albo 4 w tej samej cenie, więc no gdzieś te koszta muszą zostać spożytkowane i między innymi jest to elektroniczny stabilizator. Co do staba, zrobimy z Kevinem ewentualnie testy, możemy go tutaj szybko zdemontować. Mamy 2 końcówki stabilizatora, mocowania staba, które są tutaj głębiej ukryte i tam mamy po 2 śruby i ewentualnie Kevin będzie mógł się przejechać, sprawdzić sobie jak mu się jeździ na asfalcie ze stabem i bez staba i wówczas sam zadecyduje, czy zostawiamy stab, czy nie. Więc w sumie to tyle, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne i bierzemy się dalej za pracę. I teraz amortyzator mamy od dołu popuszczony, od góry popuścimy i już amortyzator nam wyjdzie i zobaczymy, czy będzie to na tyle luźne, że będziemy mogli wyciągnąć sprężynę. Jak nie, to będziemy musieli coś przykombinować ze ściskami do sprężyn, ale mam nadzieję, że wyjdzie ona sama bez pomocy. Ewentualnie rozepniemy sobie jeszcze stabilizator. Trzeba skontrolować. U góry zakończenie śruby od amortyzatora jest węższe, więc można sobie to chwycić jakimiś morsami, szczypcami czy czegokolwiek używa lub jakiś kluczyk, pewnie 7 albo 6. Bo inaczej, jeżeli będziemy kręcić, to będzie nam się obracał cały amortyzator na gumie. Piękny, oryginalny amortyzator. Złoty kruk. Idzie na strych. Tak, idzie na strych. Okay, mamy tutaj takie dodatkowe spinki do przewodów hamulcowych, które nam przytrzymują przewód hamulcowy pomiędzy budą a ramą a mostem. Wypniemy sobie je, żeby opuścić niżej most, bo z tej strony jest jeszcze troszkę luzu, ale po drugiej stronie już przewód się na tyle naprężył, że nie możemy niżej opuścić, żeby nam się sprężyna zrobiła luźna, ale nie chcemy pourywać przewodów, ani póki mamy taką możliwość, nie będziemy po prostu rozkręcać i spuszczać z tego odcinka płynu hamulcowego, żeby później nie odpowietrzać hamulców. Więc na razie spróbujemy sobie wypiąć zawleczki, poluźnić ten przewód i jeszcze bardziej opuścimy most, bo póki co nie ogranicza nas stabilizator, więc most jeszcze idzie w dół, ale ogranicza nas w tym momencie przewód hamulcowy, więc tutaj jest taka wsówka wygięta delikatnie, która sprężynuje. Wystarczy wziąć sobie jakiś śrubokręt i ją wysunąć. Ona wyjdzie z jednej i z drugiej strony, później ewentualnie ręką i pyk. I mamy wyciągnięte. Zostawiamy sobie w takim miejscu, żeby nam się to nie zgubiło. I już mamy nasz przewód dużo luźniejszy. Z drugiej strony zrobimy ten sam manewr i opuszczamy most dalej w dół. Ok, już mamy maksimum. Teraz już będą nas trzymać końcówki staba i sam stabilizator, ale zobaczymy, czy to już nie będzie wystarczająco, żeby wyciągnąć sprężynę. Tak, mimo że opuściliśmy sobie most, to sprężyny jeszcze nie da się wyciągnąć. Widzę, że dodatkowe przewody, które tutaj idą prawdopodobnie do sprzęgiełek podciśnieniowe, też już mamy maksymalnie naprężone, więc dalej nie będziemy tego opuszczać na to, że mogłyby się zerwać, a też nie chcemy wszystkiego demontować. Most potrzebujemy opuścić jeszcze niżej, bo sprężyna nam nie chce wyjść, więc odepniemy sobie jednak przewody od podciśnień oraz od ABS-u. W sensie od ABS-u wystarczy odkręcić blaszkę mocującą przewody i to już będzie wystarczająco. Od podciśnień wystarczy zsunąć przewód gumowy z metalowego wężyka.
Następnie most opuścimy na kobyłki. Z tego względu, że sprawdziliśmy i będziemy potrzebować wykręcić wahacze, w których wymienimy gumy. Gumy będą korygować nam kąt wyprzedzenia stworznia, więc mimo liftu kąt wyprzedzenia stworznia wróci do wartości fabrycznych i auto będzie się dobrze prowadzić na asfalcie. Więc tak jak wspomniałem, mamy przewody podcięte, tak jak wspomniałem, ABS-u, opuszczamy most na kobyłki, demontujemy wahacze, jedziemy na prasę wyprasować tulejki, zakładamy sprężynę, amortyzatory i składamy całość. Więc wsuwamy kobyłki, dajemy coś na kobyłki, żeby nie obić mostu niepotrzebnie. Troszkę wyżej. Pyk. Pyk. Oznaczymy sobie też przewód, który był w którym miejscu, więc zróbmy sobie kropkę na przewodzie, kropkę na naszym przewodzie stalowym. W tym przypadku może to nie mieć znaczenia, ale zawsze lepiej sobie w takich miejscach takie rzeczy oznaczyć, żeby później nie mieć jakichś problemów. I analogicznie ściągamy drugi przewód. Ten jest bardziej przyklejony, więc troszkę ciężej. Spróbujemy od góry. Ok, mamy ściągnięte. Drugiego nie trzeba zaznaczać, bo są tylko dwa. I teraz odkręcamy mocowanie przewodów ABS-u. Jest to śrubka 10. Bierzemy sobie klucz z grzechotką. Jedziemy. Dobra, przewody już mamy luźniejsze. Przewód z nadmostu wypinamy z obejmy. Jest to po prostu obejma wysuwana. Mamy luźne, nic nas nie blokuje. Będziemy powoli opuszczać most, cały czas patrząc na przewody hamulcowe, żeby ich nie zerwać. I most mamy opuszczony, leży już nam na kobyłkach, więc możemy się wziąć za dalszą część, czyli demontaż wahaczy. Bierzemy się teraz za odkręcanie wahaczy i tak jak z tyłu, klucz 17, 3 śruby i wahacz powinien nam wypaść. Nic się więcej nie stanie, bo most jest podparty na kobyłkach, więc tego nie musimy się obawiać, więc bierzemy się za robotę. Musimy uważać, żeby nam wahacz nie wypadł. No i mamy go. Jeden wahacz wyciągnięty. Bierzemy się za drugi i następnie jedziemy na prasę wyprasować tulejki i wprasować poprawne. Wahacz mamy wyciągnięty. Razem do zestawu tulejek dostaliśmy wzornik, według którego mamy ustawić kąt tulei. Polega to na tym, że wypracowujemy tuleje z wahacza, przykładamy wahacz do naszego wzornika, na to, że wzornik jest 1:1 w stosunku do wahacza, po czym przykładamy sobie tulejki od góry, tak, żeby wychodziły one w tym samym miejscu, co są na wzorniku. Następnie zaznaczamy markerem linię na wahaczu i na tulejce, bierzemy na prasę i wciskamy. I już po wciśnięciu tych tulei i po zamontowaniu wahaczy poprawi nam się kąt wyprzedzenia stworznia. Ale idzie. Drugie takie wahacze to możemy na tamtej zgiąć w kostkę. Dobra, będę pamiętał. Nie, tam będzie kolejna. Okazało się, że nie trzeba. Aha. Bardziej most opuścić. Tylko przyrządy mi to nakrętek kupiły. Wiem, żebyś zajebał młotkiem. Ja już bym to dawno wpracował. Ja wiem. Pierdolisz się z tym jak może. Być może kurwa. Stworzenie było, on jest taki, żeby godzin napierdolić. Kurwa, ale ja robię na akord, nie na godzinę.
Jak mieliście przyjemność zobaczyć, tuleje wprasowaliśmy, są już na miejscu ustawione według naszego wzornika i kolejnym etapem jest wciśnięcie już tulei do naszych tulei gumowych. Przy poliuretanach zawsze pamiętajcie o zastosowaniu smaru. Tutaj do zestawu mamy smar, przeważnie jest to smar silikonowy. Będzie on zapobiegał piskom i zapiekaniu się tulejki wewnętrznej, więc trzeba to zrobić, nie żałujcie, nadmiar zetrzemy i w sumie tyle. Bierzemy się za wciskanie tulei. Akurat w tym przypadku wchodzą one bez problemu, nie trzeba używać żadnego narzędzia. W razie W zawsze możecie skorzystać z imadła albo delikatnie je wbić młotkiem. Lub jak to woli, jeżeli macie to dostępną prasę, to wprasować je na prasie. Ale patrzyliśmy przy producencie tych tulejek, nie ma takiej potrzeby. Wejdzie to bez problemu. Posmarujmy sobie najpierw wszystkie smarem. Jak już mamy tuleje posmarowane, bierzemy wahacz, przyjmę sobie nadmiar. I wciskamy tuleję. Tuleja wchodzi bez żadnego problemu na zero, nie wystaje z żadnej ze stron. Ścieramy smar. I kolejna. To czuć, że wchodzi trochę ciężej, ale damy radę. Jak nie, to weźmiemy sobie, oprzemy o coś twardego i dociśniemy. No i kolejna tuleja założona. Tak to się prezentuje w całości. Wahacze przygotowaliśmy, czekają na montaż, ale przed montażem wahaczy musimy jeszcze wymienić sprężynę. Moc mamy obniżony na tyle, że sprężyna już jest luźna. Jak widzicie, wyciągamy sobie sprężynę. Pyk. I będziemy teraz wkładać sprężynę ze zestawu. Warto przełożyć sobie tą osłonkę ostatniego zwoju. Powoduje ona izolację pomiędzy gniazdem sprężyny a samą sprężyną, więc nie będziecie słyszeli żadnych pisków, jeżeli ona jest. Nie będzie też tłuczenia się, bo jest ona wykonana z gumy, więc izoluje nam metal od metalu. Więc warto o tym pamiętać, żeby sobie tą osłonkę przełożyć na nową sprężynę. Dobra, jeszcze jednym elementem, który pominęliśmy, był w paczce ze śrubami. Myśleliśmy, że to śruby do zawieszenia, ale jednak nie. Jest to obniżenie wzmocnienia ramy poprzecznego, czyli tak zwany cross member drop brackets. Jest ono z przodu, pomiędzy jedną częścią ramy a drugą i po prostu wzmacnia nam ramę, żeby rama się nie schodziła i żeby była dużo sztywniejsza i mniej pracowała. To obniżenie wzmocnienia ramy jest nam potrzebne po to, że przy lifcie most nam opada. Możemy to zaobrazować, opuszczając sobie trochę nasz most, nie za dużo. Widzicie? Wał zbliża się ku naszemu wzmocnieniu, więc przy jakichś skrajnych zakresach pracy mógłby nam się on obijać. W zestawie producent przewiduje opuszczenie tej poprzeczki wzmacniającą ramę, więc też ją montujemy. Do tego mamy dwa zestawy, z których złożymy po prostu elementy opuszczające nam to całe wzmocnienie. Do tego do każdego z zestawu mamy dwie tulejki, zestaw śrub, instrukcja i całość jest z firmy Ironman razem z instrukcją, więc nie będzie żadnego problemu. Przewidują na pół godziny do godziny montażu, postaramy się wyrobić w 15 minut. Dobra, idzie bez większego problemu, więc nie powinniście mieć żadnego problemu z odkręceniem. Nie wygląda, że tu był jakiś klej oryginalny, więc
bez skombinowania. Przenosimy się na drugą stronę. Razem z Kevinem rozkminiliśmy, że niektóre miejsca ramy są tak jakby specjalnie niepopsikane, jakby ktoś zasłonił taśmą, a takie elementy jak główki śrub są tak zalane tą masą, jakby to miało największe znaczenie w tej osłonie antykorozyjnej. Pyk. Pyk. I nasze wzmocnienie ramy zdemontowane. Ops. Teraz przykręcimy sobie te przedłużenia i będziemy mogli montować z powrotem. Wstępnie zamontowaliśmy nasze wzmocnienie ramy. Wszystko jest na miejscu, ale jeszcze zdecydowaliśmy, że mimo tego, że nakrętki są z podkładką, z wkładką teflonową, antyodkręceniową czy tam kontrującą, damy sobie jeszcze klej niebieski i będziemy wówczas mieli 100% pewności, że nic od wibracji nam się tutaj nie poodkręca, więc Kevin będzie mógł spokojnie spać i jeździć. Więc według producenta powinniśmy to skręcić na 50 Nm. Mamy klucz dynamometryczny przygotowany, jest nastawiony, więc zaraz będziemy wszystko klikać. Dajemy niebieski o średniej wytrzymałości. Ściągamy osłonkę ze starej sprężyny. Widzę, że jest pod nią dany klej, ale kleju nie będziemy dawać, bo kurwa nie, chuje. Ze sprężyny, którą wyciągnęliśmy z auta, ściągamy naszą osłonkę. Osłonka, jak widzicie, jest przyklejona na kleju i my też w taki klej się zaopatrzyliśmy. Mamy tutaj silikon pływający, czyli silikon, który nie zastygnie do końca, więc ta guma będzie mogła sobie na tym ostatnim zwoju w miarę pracować, ale też będziemy mieli pewność, że nam nie spadnie. Przeszczemy sobie ją z pyłu, nałożymy warstwę kleju, ale warstwę kleju nałożymy już do samej osłonki i następnie założymy na ostatni zwój. Kilka razy przetrzeć. Bierzemy niewielką ilość kleju. Dajemy na początek plus minus wielkości ziarenka grochu i przeciągamy przez naszą osłonkę. Jak widzicie, że już rozprowadziliście nałożony klej, możemy dołożyć i kontynuować. Więc dołóżmy sobie jeszcze tak, żeby w całej osłonce był klej. Ok, klej mamy nałożony i teraz zakładamy sobie na naszą sprężynę. Wytrzyjmy rękawiczkę, żeby całej sprężyny nie pobrudzić klejem. Więc tak, zaczynamy od początku. Osłonka jest nacięta, więc nie ma jakiegoś problemu z montażem. Po prostu na początku ją zakładamy, a później już dopychamy i wchodzi w miarę sama. Ok, mamy założona. Przetrzyjmy sobie jeszcze raz. Wyrównajmy, żeby było na równo z początkiem sprężyny. Przetrzyjmy. Pamiętajcie również, że gniazdo sprężyny ma wycięty schodek, w którym powinien się znaleźć początek zwoju sprężyny. Blokuje nam on sprężynę przed obracaniem się i wówczas nie będą się nam wydarzać... Kurwa, mać. Znaczy, wydarzać niepowołane dźwięki, kurwa, chciałem powiedzieć. Pamiętajcie o tym, że gniazdo sprężyny ma specjalne wyfrezowanie pod początek sprężyny, więc wsadźcie tą sprężynę zgodnie z tym, jak to widzicie i czujecie. Zaraz Wam pokażemy z bliższa. Powstrzyma to... Co to pomoże powstrzymać? Erupcja wulkanu!
Pamiętajcie, że gniazdo sprężyny ma specjalnie wyfrezowany schodek, w który powinien wejść nasz początek zwoju. Zapobiegnie to powstawaniu niepowołanych dźwięków i obracaniu się sprężyny podczas pracy. Więc wsuwamy naszą sprężynę. Twarda sztuka. I sprężynę obracamy tak, żeby nam się zaparła w tym przefrezowanym miejscu. Weźmy kolejną sprężynę i analogicznie do tamtej strony wkładamy. Też pamiętać o tym, żeby była we właściwej pozycji. Sprężyna włożona. Jest w tym miejscu, w którym ma być. Sprężynę mamy założoną, więc teraz bierzemy się za montowanie wahaczy. Lecimy sobie cały most o poziom wyżej na kobyłkach i teraz przystępujemy do montażu wahacza. Wahacz zaczniemy montować od części, którą przyczepiamy do mostu. Wkręcimy sobie wahacz na początku na śruby. Następnie pasem transportowym dociągniemy sobie most cały w stronę karoserii, bo po wykręceniu wahaczy wyjechał on nam trochę do przodu, więc ciężko będzie trafić w mocowanie przy ramie. Więc zaraz to wszystko zobaczycie. Więc najpierw bierzemy wahacz, wsadzamy w miejsce montażu z przodu. Kręcamy śrubę. Bierzemy drugą śrubę, wkręcamy w gniazdo, które się znajduje z tyłu mostu. Wykorzystamy miejsce mocowania amortyzatora. Wsadzamy śrubę po amortyzatorze. Dajemy sobie nakrętkę, żeby ta śruba nam nie wyjechała. Bierzemy nasz pas transportowy. Mamy zamocowaną śrubę w miejscu amortyzatora. Rozwijamy go sobie. I tak, część krótszą, żebyśmy mieli bliżej nasz mechanizm do zwijania pasa, bliżej mostu, zostawiamy sobie po tamtej stronie. Drugą część zapinamy o mocowanie tylniego wahacza do ramy. Teraz tak, naciągnijmy sobie, tak żeby nam nie... I teraz tak, naciągnijmy sobie, tak żeby nam to nie spadło. I w ten sposób przybliżymy sobie most w miejsce, które chcemy mieć. I co jakiś czas sprawdzamy, czy wahacz już jest w miejscu montażu. Ok, wahacz mamy nastawiony tam, gdzie powinien być. Jak widzicie, idealnie teraz tulejka wyszła w miejsce montażu śruby. Przebijamy ją na drugą stronę. Gumowy młotek. Weszło. Teraz możemy już popuścić nasz pas. Pas ściągamy. W taki sposób mamy zamontowany wahacz z prawej strony. Analogicznie robimy drugą stronę i wahacze i sprężyny będziemy mieli złożone. Pokazaliśmy Wam, jak przykręcić wahacz. My się w tym momencie cofamy o jeden krok, bo musimy jeszcze zamontować mocowania płyty silnika. Mocowania płyty silnika są montowane pod śruby wahacza przy moście. Najpierw odkręcimy sobie przednią śrubę, wsuniemy nasze mocowanie płyty silnika, przykręcimy, następnie wykręcimy tylnią śrubę, przestawimy sobie mocowanie i przykręcimy również tylnią śrubę. Nie odkręcamy w tym momencie dwóch śrub, żeby nasz most się nie przestawił, żeby znów nie trzeba było go naciągać pasami.
Więc bierzemy się za robotę, a wy obserwujcie. Ciekawe jak, ciekawe jak. Teraz bierzemy się za tył. Musimy sobie podeprzeć most podnośnikiem, odkręcimy amortyzatory, przewód hamulcowy i możliwe, że będzie trzeba popuścić mocowania przewodu od ABS-u, żeby most mógł opaść, żebyśmy mogli spokojnie wyciągnąć sprężyny. I tak, podmieniamy sprężyny, podmieniamy amortyzatory, zakładamy osłonę amortyzatorów, ze względu na to, że w ciemniaku amortyzatory są montowane z tyłu mostu i potrafi się w terenie uszkodzić poprzez jakieś uderzenie czy coś ta szpilka mocująca dolną część amortyzatora, więc będą zamontowane osłony, które będą nas chronić przy ewentualnym cofaniu lub jakimś uderzeniu od dołu przed zgięciem tego mocowania. Jest i on. Jest i on. Czerwony. Tak, ale to będzie tylny zapewne, bo mamy 2 razy ucho. Jeszcze jest taki trik, jakby ktoś sobie wymieniał, to różnią się mocowaniami przednie i tylnie amortyzatory. Zobaczmy sobie. Z tyłu mamy amortyzator z mocowaniem na dole ucho i u góry, tutaj jest dół i jakbyś tu przyświecił między ramę, również mamy ucho. Z przodu amortyzatory mają ucho i szpilka. Nie jest to jakaś reguła, to zależy dużo od modelu i firmy auta. U góry i na dole macie śruby na klucz 17. U góry jest dużo cięższy dostęp, nie ma możliwości dojścia tam grzechotką, więc jest to jakiś problem. Najlepiej jakby został tu użyty klucz 17 przedłużany, bo jest to dosyć mocno dokręcone, więc trzeba sporo siły włożyć, żeby odkręcić. Albo można sobie w taki sposób jak ja założyć drugi klucz i w ten sposób się wspomóc. Ze względu na to, że jest to świeże auto, to idzie bez większego problemu. Najgorszy jest ten pierwszy moment zerwania śruby. Z tego co widzę, z drugiej strony nie ma nakrętki, więc nie trzeba kontrować, więc taki jest plus. Przeszkadza nam tu mocowanie przewodów, ale można je lekko odgiąć ręką w dół i wszystko wychodzi. Więc mamy śrubkę, mamy amortyzator. Z tej strony mamy trochę więcej miejsca, więc łatwiej nam tu dojść kluczem. Uwielbiam lampka Sparksy. Ok. Kolejna rzecz wykręcona, więc amortyzatory mamy zdemontowane. Teraz popuścimy sobie przewód hamulcowy centralny i przewody od ABS-u, czyli mocowanie przewodów od ABS-u, które są na moście, więc zaraz zobaczycie. I będziemy most opuszczać w dół, żeby wyciągnąć sprężynę. Teraz odkręcimy sobie blaszkę trzymającą przewody od ABS-u, żeby opuszczając most w dół nie zostało one za bardzo napięte, żebyśmy ich nie zerwali. Kolejno obok mamy przewód hamulcowy, ten centralny, który idzie do lewego tylnego hamulca. Wysuniemy 2 blaszki i też go rozkręcimy, bo on będzie wymieniany. Więc na razie bierzemy się za blaszkę. Kolejno zaciśniemy sobie ten przewód, żeby nam nie uciekł cały płyn hamulcowy i wypniemy go i wykręcimy z mocowania. Tutaj mamy do blaszki klucz 10,
śruba 6, więc nie ma żadnych kombinacji. Bardzo lekko to poszło. Dobra, mamy już to luźne. Teraz będzie mógł most niżej zejść i bardziej swobodnie. Tak, pokazywaliśmy z przodu. Jest blaszka zabezpieczająca do przewodu hamulcowego, więc ją wyciągamy. Z tej strony przewód hamulcowy już będzie luźny. Wykręcimy sobie go. Najpierw zaciśniemy, żeby nam nie uciekł cały płyn. Do tego patencik, czyli szczypce zaciskowe i 2 nasadki. Teraz Wam pokażemy, o co chodzi. I prawdopodobnie klucz 11. Żeby nam nie uciekł w tym momencie cały płyn, on i tak nam troszkę zejdzie, to bierzemy sobie szczypce, typowe szczypce zaciskowe. Zakładamy 2 nasadki. Jest to po to, że jak zaciśniemy szczypce na przewodzie gumowym, to nie uszkodzi nam wtedy ten ząbek przewodu, a zaciśnie na tyle, żeby płyn nam nie uciekał. Później i tak będziemy odkręcać ten przewód, ale na razie nie chcemy, żeby nam się tutaj lało. Więc bierzemy sobie jak najbliżej miejsca, w którym będziemy odkręcać. Zaciskamy te szczypce. Trzeba sobie tyle dobrać, żeby się zacisnęły i zamknęły. Mamy zamknięte. Bierzemy klucz typowy do odkręcania przewodów hamulcowych z nacięciem lub zwykły. Tutaj akurat można by też zwykły zastosować, ale ten jest pewniejszy, że nam się nie obróci. Ok, 10 pasuje ładnie i odkręcamy. Już nam się popuściło, teraz wystarczy palcami. Weźmiemy sobie od razu jakąś szmatkę, jakby trochę płyn nam wyleciało, żeby nie spłynęło na zawierzchnię. Okay, już kapie, więc akurat to, co będzie kapać na szmatkę. Odkręcone. Wiadomo, że z tego odcinka przed zaciśnięciem nam spłynie ten płyn hamulcowy. Więc dobrze, żeby on właśnie spłynął nam na coś, w co możemy to wytrzeć. Oczywiście nic się nie stanie, jeżeli coś ubrudzimy płynem hamulcowym, ale ważne, żeby nie został on na dłużej, ze względu na to, że ma właściwości rozpuszczające różne farby. Ok. Na ziemię nam może kapać, weźmiemy drugą szmatkę. Ta resztka może nam tu skapać. I teraz tak, przewody mamy popuszczone, przewód hamulcowy zdemontowany, więc możemy powoli opuszczać cały most, patrząc, co się dzieje z drugim przewodem od prawego koła. Bo to jest jedyny element, który nas aktualnie będzie trzymać. Więc bierzemy się za opuszczanie. Jeszcze luz mamy. Przewody ABS-u też. Wszystko jest jeszcze luźne, więc jeszcze niżej. Ok, przewód hamulcowy już jest naprężony, ale to jest wystarczająco, żebyśmy wyciągnęli sobie sprężyny. Jeszcze zobaczę, może da się ten przewód wypiąć, żebyśmy mieli więcej miejsca. Jego wypiąć już nie wypniemy, więc musimy działać w takiej pozycji, w jakiej jest. Więc tak, sprężyna jest luźna, więc przykręcamy ją i powoli wysuwamy. Z jednej strony mamy wyciągnięte. Idziemy na drugą stronę. Z tej strony most jest niżej, bo podnośnik mamy bliżej tamtej strony, więc tu będzie łatwiej. Poza tym jest też więcej miejsca. I tak, obydwie sprężyny wyciągnięte. Bierzemy teraz nasze sprężyny tuningowe. Jeszcze jak będziecie montować sprężyny, zwróćcie uwagę na oznaczenia. Mamy tutaj tak jakby naprawdę 3 różne sprężyny. 2 są takie same z końcówką 50 akurat z tej firmy. I to według producenta są sprężyny naprzód. Nie ma oznaczenia, czy to jest lewa, czy prawa, więc są po prostu takie same. To odłóżmy sobie na bok. Z kolei tylnie sprężyny mają oznaczenie lewa i prawa, więc trzeba o tym pamiętać. Tu chodzi o to, że zapewne bak jest po jednej stronie i jest różny rozkład mas, więc jedna sprężyna zapewne będzie twardsza, tak żeby auto później równo stało, więc producent to przewiduje. Zwróćcie sobie na to uwagę, to często zależy od producenta, czasami są wszystkie takie same, czasami się różnią przód, tył, a czasami potrafi być 4 różne sprężyny w zależności od strony, więc taka drobna uwaga. Są różnej wysokości trochę, nie? Takie mam wrażenie, lewa, prawa.
Może być tak, że jest krótsza właśnie ze względu na to, że jedna bardziej siada. No, to jest zdecydowanie dłuższe. A, nie? No, No, czekaj, zobaczymy jeszcze tak. No jest to dłuższe. jest dłuższe. Ale mamy jeszcze do Czy góry przy tych nogami, to jest nie? zauważalne? Te wyglądają jakby były takie same. Jak symetryczne. Nie wiem, czy widać to dokładnie na kamerze, jaka jest różnica grubości tych pedersów. To w sumie są pedersy amortyzatory. A seryjnych. Możemy nawet to zmierzyć sobie. Weźmy suwmiarkę. I tak. Seryjny amortyzator jest średnicy 38 mm. A amortyzator od liftu ma około 51 mm. Jest to ogromna różnica. Zapewne jest więcej oleju, więcej gazu i ten amortyzator nie będzie się tak szybko grzał jak ten seryjny. No to też jest ku temu, no i może większe ciężary przenosić. Dobra, tak z ciekawości sprawdzamy sobie wagę, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim amortyzatorem. Więc tak, ten nowy waży przedni 2 kg. A już zobaczymy seryjny ciemniakowy, jaka jest waga. Czekaj, się wytaruje. Seryjny waży 1,3 kg, więc 700 g różnicy. No przy takiej wadze 2 kg, no to jest prawie, no to jest 70% więcej, ale no można by zaokrąglić, że drugie tyle waży, więc dobrze, bo na pewno jest więcej materiału. Jest mięsisty. Jest mięsisty. Tutaj macie porównanie, możemy sobie go rozciągnąć. Tak jak mówiłeś, ten to do rowera. Tak. Więc tak, kobyłki mamy podłożone pod most. Wyciągnęliśmy drugie kobyłki spod ramy, więc wstępnie mamy zasymulowany nacisk samochodu na drogę. Możemy to sprawdzić w taki sposób, że naciskając na karoserię widać, że pracuje nam już sprężyna. Czyli w tym momencie możemy już dokręcać nasze zawieszenie, bo jest teoretycznie w takiej pozycji, jak będzie to na drodze. Wiadomo, sprężyna jest świeża, więc z czasem ona się jeszcze ułoży, więc wówczas będzie można za jakiś czas odkręcić, dokręcić zawieszenie, żeby gumy były w neutralnym położeniu. Więc tak, my bierzemy się za robotę, jeszcze sobie wyciągniemy od razu kobyłki z tyłu i podłożymy pod tylny most, żeby już całe auto miało tak jakby zasymulowany nacisk na drogę i tak byśmy je mieli na kółkach. I wtedy będziemy już dokręcać całość zawieszenia. Oczywiście przedstawimy Wam momenty dokręcania śrub i wszystko po kolei. Pamiętajcie, żeby amortyzatory przed montażem odpowietrzyć, czyli zamknąć je i otworzyć do skrajnej pozycji. Dlaczego to robimy, wyjaśnimy w dalszej części filmu, więc zapraszamy do oglądania. Teraz samochód mamy już w takiej pozycji, jak będzie jeździł po drodze, więc spokojnie możemy to zamontować. Mamy oznaczony też przewód, który był od naszej strony kropeczką. Więc wszystko pasuje. Wychodzi na to, że nie trzeba przedłużać przewodów, chociaż niektóre zestawy mają gumowe przewody przedłużane. Mamy dokręcone. Wszystko dokręcamy tutaj z szczuciem, w sensie takie mocowania. Nie ma zadanych żadnych momentów na to. Dopóki nie chrupnie w łokciu, można kręcić. Na początku rozkręcania przedniego mostu, w sensie demontażu zawieszenia, rozpinaliśmy również przewód hamulcowy, w sensie wypinaliśmy go z gniazda, więc pamiętajcie o tym, żeby go wpiąć z powrotem. Tak jak w innych miejscach jest to przefrezowane tak, że on wchodzi tylko w jednej pozycji i wsuwamy naszą blaszkę, dobijamy sobie czymś miękkim, żeby nie uszkodzić lakieru. Siedzi ładnie, nic nam nie wypadnie. Idziemy na drugą stronę. Bierzemy klucz dynamometryczny w rękę, ustawiamy na 95 N i tak, 95 N dotyczy przedniej części wahacza, czyli mocowania do mostu. Jeżeli chodzi o mocowanie do ramy, ustawiamy 73 Nm, tak mówi książka serwisowa, więc bierzemy się za to.
No jest 75 nawet, 2 nuty więcej, więc będzie git. Będzie ten moment. Teraz po zamontowaniu wahaczy zostaje nam tylko i wyłącznie z przodu zamontować amortyzatory. Nie robiliśmy tego wcześniej ze względu na to, że jedna ze śrub wahaczy jest za amortyzatorem, więc nie moglibyśmy dojść kluczem dynamometrycznym i tego dokręcić z właściwym momentem. Moglibyśmy to oczywiście zrobić kluczem płaskim i się z tym siłować, albo robić to wcześniej, jak mieliśmy auto podniesione, ale zrobimy to zgodnie ze sztuką, więc amortyzatory na koniec. Później zostaje założyć kółka i przód mamy skończony. Więc bierzemy się za montowanie. I tak, jeżeli chodzi o kwestię dokręcania, dolna śruba 60 Nm, górna 35, więc bierzemy się do roboty. Teraz dolna śruba. Złapiemy sobie to najpierw lekko rękami i następnie już dociągniemy kluczem. Ok. Mamy. Ok, ze względu na to, że sprężyny nowe, które chcemy założyć, są troszkę dłuższe, bo są mniej uklepane, czyli ułożone i twardsze, nie jesteśmy w stanie siłą wcisnąć tutaj tej sprężyny, więc odepniemy sobie jeszcze ten drugi przewód hamulcowy, który idzie do prawego koła, żeby jeszcze troszkę opuścić most i żeby się z tym po prostu nie siłować, że nam to łagodnie weszło. I znów taki sam patent, szczypce zaciskowe, zaciśniemy sobie na przewodzie, że nam z całego układu nie zszedł tut hamulcowy, odkręcamy przewód, ściągamy zawleczkę, wypinamy przewód, opuszczamy most i wkładamy nasze sprężyny. Wszedł w miejsce mocowania, pociągnąłem go do siebie, zblokował się i już mamy popuszczone. Więc tak samo jak wcześniej podkładamy od razu szmatkę. Ok. Przewód mamy luźny i możemy się wziąć za opuszczenie mostu. Cały czas patrząc na przewody od ABS-u, żeby ich czasem nie uszkodzić. Jeszcze mamy tutaj luz. Ok, przewody są już napięte i próbujemy włożyć sprężynę. Pamiętając cały czas o tym, żeby sprawdzić, która jest prawa, która jest lewa. Ja mam lewą, tutaj mamy prawą z oznaczeniem R, więc wkładamy. Mimo odkręcenia drugiego przewodu hamulcowego okazało się, że jeszcze sprężyna nam nie wchodzi, więc odkręcimy sobie górne mocowanie przewodów ABS-u, wtedy będziemy mogli jeszcze opuścić jakieś dodatkowe 7-8 cm most. Wówczas będziemy mieli już na tyle luźno, że sprężynę wsadzimy bez problemu. Można by się bawić ze ściągaczami, ale tutaj spróbujemy prostszą metodę. Wystarczy odkręcić jedną śrubę dziesiątkę i wówczas te przewody będą luźniejsze. Można też teoretycznie rozgiąć blaszki, które trzymają przewody, ale nie chcemy tego robić, skoro możemy po prostu odkręcić całe mocowanie. Już Wam pokażemy, gdzie jest ta śruba. Jest ona ciężko dostępna, ale da się ją odkręcić.
Jest ona dokładnie w tym miejscu, nad mostem. Widać to? O! Widać? Jest ona dokładnie w tym miejscu nad mostem, tyle że główka jest od strony karoserii, więc trzeba najlepiej kluczem płaskim z grzechotką tutaj dojść i wykręcić. Jest to śruba na klucz 10, czyli śruba 6. Odkręcamy to, opuszczamy most i już mamy nadzieję, że finalnie montujemy sprężynę. Chyba już to mamy. Ok, mocowanie nam puściło. Teraz mamy kolejne kilka centymetrów, żeby to opuścić, więc opuszczamy most ponownie. Szmatki możemy sobie już zabrać, bo to, co miało nam spłynąć, nam spłynęło. Więc powoli obserwując cały czas, czy coś nam się nie urywa. Dobra, spróbujemy teraz założyć sprężynę. I tak, prawa. To ma gniazdo. I teraz sprężyna nam wchodzi bez żadnego problemu na miejsce. Tą samą czynność powtarzamy z drugiej strony, czyli wkładamy sprężynę i możemy już most podnosić i ponownie przykręcać nasze przewody od ABS-u, a później kolejne rzeczy. Ważne, żeby ustawić sprężynę w takiej pozycji, żeby to zakończenie siedziało po prostu w tym gnieździe odpowiednio, żeby ta sprężyna się nam nie obracała podczas pracy, żeby nam nie strzelała i nie wydawała żadnych dziwnych dźwięków, więc zwróćcie na to uwagę. Tutaj będziemy sobie jeszcze sprawdzać dokładne ułożenie sprężyn podczas podnoszenia mostu, bo aktualnie są bardzo luźne. Sprężyna nam się dociśnie i wtedy będziemy mogli sobie ją jeszcze delikatnie obrócić. Podnosimy troszkę most, żebyśmy mogli następnie z powrotem przykręcić mocowanie przewodów ABS-u. Sprawdzamy sobie, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, kwestię rotacji sprężyn. Jak widzimy, ona już nam tutaj siądzie w tym gnieździe, jak będziemy ją dociskać. Jest na równo z tym, z drugiej strony jest też dobrze, więc podnosimy dalej. Dobra, tyle nam wystarczy i bierzemy się za przykręcanie przewodów ABS-u. I ponownie bierzemy klucz 10 z grzechotką. Włączamy latarkę, jak Wam zgaśnie. I staramy się to przykręcić. Dobra, złapało. I teraz do oporu. Górne mocowanie mamy przykręcone. Jeszcze troszkę podnosimy most, łapiemy sobie dolne mocowanie. Następnie będziemy przechodzić do mocowania amortyzatorów, a na końcu będziemy pracować nad naszymi przewodami hamulcowymi. Most jeszcze trochę do góry. Z prawej strony już sprężyna siadła idealnie w gnieździe, z lewej strony widzimy, że jeżeli jeszcze podniesiemy trochę most, to również będzie idealnie położona. Więc tyle już powinno nam wystarczyć do przykręcenia przewodów ABS-u. Tak, tyle nam starczy. Więc z powrotem bierzemy śrubkę 10, kluczyk 10 i przykręcamy. Dobra, mamy to już zamocowane. Góra, dół. I teraz czas na amortyzatory. Należy pamiętać, że przed zamontowaniem amortyzatora należy amortyzator kilku razy przepompować. Chodzi o to, że musimy go złożyć i rozłożyć do jego skrajnych zakresów. Ma to na celu odpowietrzenie amortyzatora. Amortyzator w transporcie
jest w pozycji dla niego nieprzeznaczonym, czyli albo odwrotnie, albo w leżącej, więc olej nam się zapowietrza. Przepompowanie spowoduje oddzielenie tego oleju od powietrza i dzięki temu amortyzator będzie pracował w swoich optymalnych właściwościach i zakres tłumienia, efekt tłumienia będzie już od początku taki, jak przewidział to producent. Ok, bierzemy się za montaż amortyzatora. Trzeba pamiętać o tym, że amortyzator, jeżeli auto jest na kobyłkach, przeważnie będzie jakoś podniesione. Na początku sobie dokręcamy delikatnie, dopiero po opuszczeniu samochodu na koła i po ułożeniu się amortyzatorów we właściwej pozycji dokręcamy śruby zgodnie z przewidywaniami producenta, czyli 70 Nm górna śruba, 45 Nm dolna śruba. Czemu tak robimy? Generalnie chodzi o to, że tulejki, które mamy w amortyzatorach, są zalane gumą, więc jeżeli amortyzator będzie w pełni otworzony, a my go skręcimy, to on w naturalnej pozycji prawdopodobnie będzie w połowie swojego zakresu i amortyzator, składając się, zmienia swój kąt i tulejka będzie próbowała nam wyrwać gumę, więc nie będzie to jej tak jakby naturalna pozycja pracy, więc trzeba o tym pamiętać, żeby na początku dokręcić lekko, nawet samymi palcami, tak żeby tylko się trzymało, a później jak już opuścimy auto na koła, to możemy sobie to podokręcać już docelowo. No chyba że mamy jakiś podnośnik czterokolumnowy, gdzie możemy tak jakby zasymulować nacisk, to jak najbardziej wówczas można nam dokręcić od razu. My teraz łapiemy sobie śrubę górną i dolną, z drugiej strony tak samo. Dopiero na samym końcu będziemy już to dociągać, więc bierzemy się za robotę. Dobra, najpierw wsadzamy amortyzator w górnym gnieździe. Pasuje on nam tu idealnie. Wkładamy śrubę. Tutaj trzeba się troszkę nagimnastykować, bo mamy te wszystkie przewody od ABS-u. Ok, śruba nam przeszła. Łapiemy ją wstępnie palcami. Bierzemy sobie klucz 17. Dokręcamy na tyle, żeby poczuć lekki opór, ale żeby amortyzator nam mógł pracować w ciągu dalszym lewo-prawo. Ok, śruba ma już lekki opór, ale amortyzator w ciągu dalszym nam tutaj pracuje, więc teraz bierzemy się za montaż dolnego mocowania śruby. Dobra, nakierowujemy sobie mocowanie amortyzatora. Śrubę montujemy w takiej samej pozycji jak wcześniej, czyli główką do tyłu samochodu. Śruba jest na miejscu, bierzemy, z drugiej strony kontrujemy nakrętką i tak samo jak wcześniej dociągamy sobie to już do jakiegoś wstępnego zakresu. Czuję opór, więc jedną stroną mamy zrobioną i analogicznie skręcamy drugą stronę. Dobra, bierzemy się za montaż drugiej strony. Tak samo, z tej strony mamy dużo lepsze dojście, więc nie ma żadnych komplikacji, żeby kręcić śrubę. Wkręcamy górną śrubę, dociągamy do wstępnego oporu. Ok, śruba jest wstępnie dokręcona i teraz bierzemy się za dół. Bierzemy dół, dobijamy śrubę. Dobijamy śrubę, śruba jest już na miejscu, z drugiej strony nakrętka i tak samo jak wcześniej wstępnie ją dokręcamy. Wstępnie jest dokręcona, popuszczamy pół obrotu, żeby miała luz. Teraz będziemy mogli sobie sprawdzić, do jakiego zakresu nam się opuści cały most, ponieważ amortyzatory tutaj są naszym ogranicznikiem. Więc będziemy widzieć, jaki jest potencjalny skok tego zawieszenia. Sprawdzimy sobie, czy przy pełnym opuszczeniu mostu, czyli na przykład jeżeli Kevin się rozpędzi i będzie skakał tym samochodem, to czy przy pełnym otwarciu zawieszenia nie pozrywa nam przewodów od ABS-u, więc pierwszy test
Cały czas kontrolując napięcie przewodów ABS-u, opuszczamy powoli most, sprawdzając, na ile możemy sobie pozwolić. OK. No i już mamy w pełni otwarte zawieszenie. Przewody są napięte, ale jeszcze mają troszkę luzu. Nie jest to na tyle napięte, żeby się mogły zerwać, a podnośnik jest opuszczony, czyli nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w mocowanie przewodów ABS-u. Wiadomo, że taka sytuacja, jak obecnie symulujemy, zdarza się naprawdę rzadko, więc nie ma się czym przejmować. Jeżeli by to pracowało rzeczywiście ciągle w takich zakresach, to wówczas moglibyśmy się pokusić o jakieś zmiany w tych mocowaniach. Mamy też możliwość zawsze dogięcia tych blaszek w drugą stronę, górną w dół, dolną w górę i wówczas będziemy mieli troszkę więcej tego przewodu. Dobra, bierzemy się teraz za montaż przewodu hamulcowego prawego koła. Należy zwrócić uwagę, że zakończenie przewodu ma przefrezowania i tak samo gniazdo przewodu ma wypustki, które ustalają jego pozycję. Służy to temu, żeby przy dokręcaniu przewodu ten przewód gumowy nam się nie obracał, żebyśmy nie musieli go kontrolować jakimś kluczem, więc przepychamy sobie przewód przez gniazdo, wstępnie zwracając uwagę na to, w jakiej ma być pozycji i bierzemy, dokręcamy naszą końcówkę przewodu hamulcowego. Już czujemy, że przewód nam wstępnie złapał, dokręcamy go palcami na tyle, żeby nie dociągnąć za bardzo. Teraz sobie ustalamy nasz przewód w gnieździe i wsuwamy blaszkę zabezpieczającą. Blaszkę należy czymś dobić od góry. Ja do tego używam młotka z gumowym zakończeniem. Dobra, zabezpieczenie mamy na miejscu. Bierzemy teraz klucz do przewodów hamulcowych i dokręcamy nasz przewód. Następnie będziemy mogli zwolnić szczypce, które odpowiadają za blokowanie płynu hamulcowego. Dokręcamy to z czuciem. Kolejnym etapem jest wymienienie przewodu, który idzie do lewego koła, czyli tego przewodu elastycznego pomiędzy karoserią a mostem. Ze względu na to, że ten przewód niestety jest za krótki. Jak widzicie, mimo że go naciągam, nie dostaje on do gniazda. Jeżeli chodzi o różnicę długości przewodu, to będzie z jakieś 5-6 cm, ale jest to na tyle wystarczająco, że już będzie nam dochodzić do gniazda i zawieszenie będzie mogło pracować w pełnym zakresie. Blaszkę udało się wyciągnąć, użyliśmy do tego kombinerek zakrzywionek takich płaskich. Złapaliśmy sobie za rant i ładnie wyszła, mimo tego, że jest w ciężko dostępnym miejscu. Więc aktualnie możemy sobie już do końca odkręcić nasz przewód hamulcowy. Teraz już wystarczy palcami. I wysunąć go. Więc tak, przewód wsuwamy, pamiętając o naszych przesfrezowaniach. Dokręcamy. Dobra, od razu montujemy przewód w gnieździe na moście. Chodzi o to, że cały czas płynie nim płyn hamulcowy, więc nie chcemy, żeby on nam wszędzie kapał. Dobra, na dole mamy dociągnięte. Przecieramy sobie wstępnie most i dokręcamy go u góry, tak żeby nam nie kapało. Dobra, przewody są wstępnie dokręcone, nic nam już nie kapie. Teraz sobie możemy przeczeć to wszystko z tych resztek płynu hamulcowego. Do tego weźmiemy sobie benzynkę ekstrakcyjną, przepsikamy, przetrzemy, a później zajmiemy się już właściwym dokręcaniem. Ok, teraz jak już wytarliśmy sobie ten płyn, bierzemy i mocujemy nasze zabezpieczenia przewodów hamulcowych. Jedna blaszka, dobijamy ją czymś. Teraz montujemy blaszkę zabezpieczającą przewód hamulcowy u góry. Ok, blaszka nam doszła. Teraz jak już mamy zamontowane obydwie blaszki zabezpieczające, możemy sobie dociągnąć nasze przewody.
górny jest dociągnięty. Teraz sprawdzamy jeszcze dolny. W sumie to by było na tyle. Przewód hamulcowy mamy zamontowany i teraz pozostaje nam odpowietrzyć hamulce. Zawieszenia mamy prawie że zrobiony. Na końcu należy jeszcze pamiętać o tym, że jak już opuścimy samochód z kobułek, będziemy musieli dokręcić amortyzatory. Więc żebyście sobie tego etapu nie pominęli. Po zamontowaniu przewodów hamulcowych, po dokręceniu wszystkiego, bierzemy się za odpowietrzanie. Najpierw dolaliśmy płynu hamulcowego do zbiorniczka, żeby było na maksimum. Bierzemy kawałek przewodu gumowego, zakładamy na odpowietrznik. Na odpowietrzniku jest jeszcze założony czarny kapturek gumowy osłaniający, żeby się nie dostawał brud, więc ten kapturek ściągamy, dajemy sobie na bok, zakładamy nasz kawałek przewodu gumowego. Przewód gumowy mamy założony na odpowietrznik. I teraz będziemy mogli sobie już popuszczać nasz odpowietrznik. Pamiętajcie, żeby drugi koniec przewodu gumowego wsadzić do jakiejś butelki. My akurat tutaj z powrotem do zbiorniczka z płynem hamulcowym, do butelki z płynem hamulcowym. I Kevin pójdzie, będzie pompował, czyli standardowa metoda pompuj, puść. I odpowietrzymy sobie najpierw prawą stronę, bo ze względu na to, że prawa strona jest najbardziej oddalona od pompy hamulcowej. Pamiętajcie, że odpowietrzamy od najdalszego koła umieszczonego od pompy hamulcowej do najbliższego, więc najpierw prawe tylne koło, później lewe tylne, następnie prawe przednie, a na końcu lewe przednie. Dobra, pompuj. Trzymaj. Pompuj. Trzymaj. Pompuj. Trzymaj. Pamiętajcie o tym, żeby regularnie sprawdzać ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym, żeby nie było tak, że wtłaczacie powietrze w układ hamulcowy. Ok, widzę, że w przewodzie gumowym nie pokazują się już żadne bąbelki powietrza, więc teoretycznie i praktycznie proces odpowietrzania mamy zakończony. Ściągamy sobie przewód. Pamiętajcie, że w przewodzie będzie cały czas płyn hamulcowy, więc nie wyciągajcie go z zbiorniczka. On nam spłynie. Tak, dokręcamy sobie już finalnie nasz odpowietrznik. Zróbcie to z czuciem, ponieważ jest to dosyć drobny odpowietrznik, więc żeby nic nie przekręcić, i na końcu zakładamy kapturek ochronny. Dobra, do zamontowania z tyłu zostały nam jeszcze osłony amortyzatorów, więc najpierw dokręcimy sobie amortyzatory, bo nie będziemy mieli później dojścia do śrub amortyzatorów. Następnie wykręcimy jedną ze śrub wahacza, pod którą wchodzi nasza osłona amortyzatora, i ją dokręcimy z powrotem. Więc tak, jeżeli chodzi o montaż amortyzatorów, górna śruba 70 Nm, dolna 45, a śruba wahacza po stronie mostu 95 Nm. Więc tak jak wspomniałem, najpierw dokręcamy amortyzator, później montujemy nasze osłony amortyzatorów. Leciutkie są w sumie.
można w sumie powiedzieć, że montaż zawieszenia został zakończony. Teraz zobaczymy sobie podczas przejażdżki, czy nic nie stuka, nic nie puka, nic się nie obija. Ale nie przewidujemy, żeby tak było. Więc co, pozostaje się cieszyć jazdą na pewno. No i pewnie Kevin wrzuci sam filmik z opinią, jak zmiana odczuć i no jak na plus wpłynęły te modyfikacje. No i gotowy, nie? To co? W sumie wszystkie mody zamontowaliśmy i widzicie, no tak wygląda auto po wymianie zawieszenia na 2 cale. Więc polecamy zawieszenia z firmy Peders. Od razu no, Zmieniają kolory. Zmieniają kolor. Dobra, a tak na poważnie zrobiliśmy krótki test i wszystko działa. Wszystko działa poprawnie, nic się nie tłucze. Kevin jutro pojedzie na dłuższą wycieczkę, więc też da mi feedback, jak to się będzie sprawować w terenie. Wstępnie sprawdzaliśmy wykrzyż. Wygląda na to, że jest lepiej. Jeszcze będziemy myśleć nad zdemontowaniem stabilizatora, żeby poprawić jednak ten wykrzyż osi przedniej. Auto wybiera lepiej nierówności, jest wyżej, jest teraz szansa na wydanie kolejnych pieniędzy, czyli założenie większych kół, więc poprawimy wówczas prześwit, tak jak wspominaliśmy na samym początku, więc no nic, pozostaje tak naprawdę jeździć. Tak jest. Także jutro testy, pierwsze jakieś wrażenia. Tobie dziękuję bardzo. Ja również I zapraszamy na wszystkie media, TikTok, tu będzie pooznaczane Turbo Ślimak. Tak, dokładnie. Także raz, że dostaliście fajny tutorial, jak z takimi rzeczami sobie poradzić, a jeśli chcecie, to tak, jeżeli Michał ktoś jest by otwarty, ewentualnie potrzebował skorzystać z takiej usługi, to zapraszam jak najbardziej. Pozdrawiamy. Pozdro, do następnego. Chociaż i tak to nie jest tak do końca idealnie, bo Nie podnosimy za koniec koła, więc ta sprężyna się tak nie złoży, by zmniejszać dźwignię. ale teoretycznie sprawdza się do momentu, w którym się nie oderwie tylnie koła. On nie jest na hamulcu, nie odjedzie? Nie skoczy ci? jest płasko. Brakło podnośnika. Ostatnie. Koniec podnośnika. Jeszcze się to może skrzyżować. Patrzcie. Tu jeszcze koło ma akcję. Kozak. Okay. Tak mówiłem. Patrz ile jeszcze jest miejsca. Dobra robota. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dzięki. Ja również Dziękuję. dziękuję za pomoc. Fajnie, fajnie, no. Zawieszenie fajnie się sprawdza, powietrze jak jest spuszczone z opon, no to fajnie mięciutko tutaj wszystko wybiera. Także dobrą robotę zrobiliśmy z zawieszeniem. Haha, kurwa, mamy was! Privis, skurwysyny! Mózg mi się wyłącza. Witamy was. Siemanko. Nie spodziewaliście się. Bo to aluminium jest dosyć grube, więc wymienimy sobie śruby na odpowiednio dłuższe i no i będzie zajebiście, będzie osłaniać, kurwa, nic się nie stanie z tym, mówię wam. Pamiętajcie, że bardzo ważne jest, żeby podczas amortyzatora poprawnie go ustawić. Kevin, jakbyś mógł zrobić rzut na amortyzator.
naklejka zawsze musi być na zewnątrz auta, żeby wszystkie biedaki widziały, że macie drogie zawieszenie. Nie byle gówno z Allegro.